Bonjour, bonjour. Ja już jestem we Francji, witam Was. Za chwilę wsiadam do pociągu, jadę do Paryża. Nie wiem, ile mi to zajmie, pewnie jest 2 godziny, ale gościa poznałem na przystanku, który mi pomoże dojechać w tamto miejsce. Bo się trochę zakręciłem rano, miałem jechać autobusem, ale wyszłoby to dużo dłużej. Zapytałem gościa na przystanku i mi pomoże. Jestem podekscytowany, wcześniej nie byłem jakoś mega podjarany tym wyjazdem, ale teraz jestem, wiadomo, już jak jestem tutaj na tej ziemi, no to wszystko lepiej czuję. No i dobra, moi mili, mam bilet, 8:40, ruszamy, także mam 40 minut. Weź tu bujnę po dzielnicy, zobaczę co jest 5. No rush, no rush. Zobaczymy, co tutaj słychać na takie miasteczko, kurczę, jak Świdnica, można powiedzieć, bo też 60 000 mieszkańców. W sumie nie wiem, ile teraz w Świdnicy jest mieszkańców. Gdzieś naciskał jakiś przycisk? Chyba nie. No ale 60 koła pokazuje. Także pewnie coś zbliżone. Bardziej takie wygląda na kameralne miasteczko, takie bardziej jakby, no, małe miasteczko. Świdnica jednak trochę przypomina mi już miasto takie większe. No i co? No i nic. Hej, przygoda, nie? No tutaj kamienice ładne takie. Do kupienia. Sporo Anglików wyjeżdża do Francji, kupuje jakieś stare kamienice, stare dworki, jakieś takie domy na wioskach, remontują i sobie tam żyją. Ja, szczerze mówiąc, nie znam nikogo, kto takie coś zrobił, no ale widziałem sporo programów, zresztą to jest bardzo popularny program w Anglii. No i chyba trafiłem na rynek. Bazar, rozkładają się ludzie. Ciekawe, czy gdzieś tu kawę znajdę. Strzeliłbym kawkę, nie mówię, że nie. Tam już w kolejce stoją ludzie. Spoko, tego mi brakuje na przykład w Anglii, że kurczę, nie ma takich marketów. Znaczy w Birmingham są, ale no nie wygląda to w ten sposób. Tu wygląda mi to wszystko na jakieś takie świeże. Chociaż ja się znam. W Redditch, jak u mnie w mieście otwierają market, to jest tragedia ogólnie. I te śmierdzące burgery obok smażą na tej metalowej płycie, która nigdy nie jest myta, wydaje mi się. No zobaczymy, co to jest na lokalnym markeciku. Przejdziemy się. No, pewnie lokalni farmerzy tutaj przywożą swoje towary i handlują sobie. I dobrze. I wszystko jest. Chińskie jedzenie, dużo warzyw. No. Z tego słynie chyba Francja ogólnie, nie? Z szparagów. Białe szparagi. Ale rybką pachnie. Znaczy pachnie. Śmierdzi trochę. Wszystko tu mają. Krewety jakie wielkie. Kurde, świeżutko. No takie coś, to jest petarda. Ale ja bym chciał kawę. Co oni tu mają? Termomiksy sprzedają. Sery, ciekawiery. Później jak będę w Paryżu, to sobie kupię właśnie takie pudełeczko. Fajnie by był miks takich serów, bo to po 3 euro. Bym sobie popróbował, no bo jednak Francja serem stoi, a ja jestem serożercą. Uwielbiam sery. Jest to coś, czego nie potrafię sobie odmówić nigdy. No, co zrobić? No, jak się coś kocha, to się coś kocha, nie? W ogóle ostatnio wpadłem na pomysł, że wydzieram sobie
makaron i pizzę. To są dwie rzeczy, które uwielbiam. No i co? I tutaj majtki, swetry jak u nas, kurde, na czwartkowym. Są i podróbki. Wszystko jest. Ale no wszystko jest, tylko kawy nie ma. O, tam widzę jakieś tabako, coś tam, kurde, pewnie turasy handlują. Jak to mówią, lepsze 5% handlu niż 2%. Nie, jak to było? Dobra, nie będę filozofował, bo nie pamiętam, jak to się mówiło. W sensie, że lepszy handel niż praca fizyczna. W sensie taka, wiecie, nie wiem, budowlanka na przykład. Tu jest piekarnia, bagietkę na pewno też sobie zjem, że mają kawę. Kawę? To chyba tylko dla siebie. To jest zamknięte, kurwa? Czekaj, tu jest coś otwarte. Bym się nie spóźnił na ten pociąg, kurde. Która jest? 11 po. Nie, no to nie będzie kawy. Ile są muzykę grają. Trzeba szybko gadać. A zresztą i tak jeszcze nie mam 1000 subskrybentów, więc do mi żółtego dolara mi nie dadzą. No, babcia jedzie czy staje? Babcia jedzie. Puściła mnie pani. No kurde, kawy bym się napił. Co, oni tu kawy nie piją? Nie wiem, czy Francuzi dużo kawy piją. Chyba piją, nie? No ten ziomek już stoi, gotowy. Albo jeszcze od wczoraj go trzyma. Nie, no fajne takie miasteczko. Cisza, spokój, z rana jest sobota, więc handel będzie kwitł. Little Italian, wszystko zamknięte, kurczę, no nie ma kawy. Wszystko pozamykane. Dobra, idę jeszcze tam się przejdę i jak tam nie będzie, to się wracam już na stację. Wody się napiję. A, tu jest główny plac. No i wszystko zamknięte. Żeby kurde jednej kawy nie było otwartej. Gdzie ci ludzie rano kawę piją? Pewnie w McDonaldach albo w innych kurde miejscach. No dobra, ja tutaj nie będę się rozsiadał. Chciałem powiedzieć rozchodził. No ale to jest to miasto, nazwa tego miasta, w którym jestem. Beovis, Lycée Capitale. Mój francuski zawsze był dobry. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że mam bardzo duży sentyment do Francji, ponieważ od dziecka bardzo dużo oglądałem filmów i słuchałem hip-hopu stąd. Znam wiele grup. Mój ulubiony raper Soprano. Darwa, kto ma wiedzieć, ten wie. Nie, no nie idę tu na kawę, to będzie jakaś kurde lura. Ale dobra, może tędy pójdę, to sobie wrócę w tamtą mańkę. No nic, nie będzie kawy. Ale ładnie tu zrobione. Jakiś pewnie urząd miasta czy coś. Fontanny grają, w lato pewnie dzieciaki biegają. Sam bym wbiegł w taką kurde fontannę. Po niejednej imprezie z moimi kolegami wpadlibyśmy na taki pomysł. Na 100%. No a tak co, architektura, no to wiadomo, no każdy przecież kurde widział francuskie budynki, no nie różnią się zbytnio od Polski, nie różnią się zbytnio od Niemiec, Anglii. No wiadomo, w Anglii te domki mieszkalne są takie raczej jak to w Anglii, nie? Czuję ten głód podróżowania, chociaż byłem w kilku podróżach, ale nie nagrywałem, bo to były krótkie wypady ze znajomymi. Byłem w Düsseldorfie w Niemczech i byłem też w Berlinie w Niemczech. No i byłem w Polsce parę tygodni, ale
też nie nagrywałem, chociaż mam zamiar zrobić gruby odcinek o Polsce, ale to w przyszłości. No ale już jest, kurczę, 15 maja, więc za dokładnie 2 miesiące i 6 dni wylatuję do Stanów. No i tego nie mogę się doczekać. No dobra, cicho. Tego nie mogę się doczekać najbardziej. Bo kurczę, jednak Stany to Stany. A tu macie ten market, gdzie handlują sobie ludzie. A ja zmierzam już na stację. Wyjeżdżam z numeru 2. Więc zobaczymy, gdzie to jest. Chłopaki na rowerach sobie cisną. Przepuścimy. No ale w drzwiach się nie zatrzymujemy, panowie. I numer 2 jest tu. Więc czyżby to był mój pociąg? Możliwe. A nie, nasz się nazywa jakoś inaczej. KTST, a może to jest to? No, my jedziemy tam na te Paris Gare du Nord. No ale nie wiem, czy to jest ten pociąg? Może to jest ten. Kogoś warto byłoby zapytać. Może ten, może nie ten. Będę się zapytać tych kobiet, może one będą wiedzieć. Czy są chyba muzułmanki, nie będę ich nagrywał. Excuse me, do you know this is to Paris? To Paris, yeah? Yes. Okay, that 8:40. 8:40. Wait. Yeah, okay. Merci beaucoup. I teraz się przydało gdzieś usiąść. Idę do góry. No co? Okej, wezmę inny angle. Zobaczymy, co tu się dzieje. W którą stronę będziemy jechać, nie wiem. Muszę przy okno sobie. Może tam. No i dobra. Dojechałem do Paryża. Jestem gdzieś niby w centrum, ale patrzyłem z buta do wieży Eiffla jest 1,5 kilometra, 1,5 godziny, więc tak kurczę średnio. Później, nie wiem, w piątkę on mi pokazał wsiąść chyba? Chyba w piątkę. Idę zobaczyć na razie na dół na stację. Może ogarnę co trzeba. Kurczę, w ogóle zapomniałem ładowarki. Nie wiem, czy kurde to dobrze, czy wystarczy mi baterii. Jak coś to kupię po prostu i tyle. Co innego zrobię. Dobra, teraz trzeba ogarnąć, jak dojechać tam. No i nic, idę. Mam 46 minut autobusami, będę jechał, jedna przesiadka do wieży Eiffla. Także nie wiem, czy to wszystko się okaże, że trzeba było wydać trochę więcej na lot do samego Paryża, zabukować gdzieś tutaj spanie i wyszłoby na to samo, bo czasowo to ja pójdę, zobaczę wieżę Eiffla, katedrę Notre Dame i w sumie pola marcowe i to w sumie chciałem tylko zobaczyć tak naprawdę. Wszystko, co uda mi się zobaczyć, to jest ekstra. A nie zapomnijmy, że jeszcze muszę dzisiaj, później wrócić do hotelu, bo rano mam lot o 9 już z powrotem do Anglii. No więc zobaczymy, jak to wszystko się okaże. Ale pogoda dopisuje. Najważniejsze, żebym zobaczył cokolwiek. I chciałbym spróbować bardzo żabie łódka i ślimaki, więc oby. To jest ta stacja, na której trzeba wysiąść, główna stacja. I stwierdziłem, że idę z buta. Godzinę 20 pokazuje,
Po drodze na pewno coś znajdę. Taki oto jest plan. Idę tędy, jest ładniej. Pogoda jest ładna, słonko świeci. Nie ma co kombinować. Tym bardziej koszta. Kolejne euro tu, euro tam. Bez sensu. No tak po drodze coś trafię. Jest godzina 10. Będę tam gdzieś w pół do 12, myślę, koło 12. Połażę i coś tam nakręcę. Mam nadzieję, że dronem będę mógł polatać, że się uda gdzieś. Niby jest napisane na stronach, że nie można kręcić, latać dronami, ale jakoś średnio mnie to interesuje. Zamówiłem omeleta z 3 jajek, tego bagietka, cappuccino. Myślę, że jakieś 18 euro za to zapłacę. Ale jestem bardzo fajny wysłu. Tutaj gruby kościół. Nieźle się kurde urządzili. Ja nie wiem, czy tam zobaczycie, ale będzie widać. Takie zielone budki. To są bukietery? Chyba tak to się nazywa. I ogólnie to są stanowiska, gdzie sprzedają kwiaty, bo nawet nie wiedziałem, że nie wiem, czy Paryżanie, ale no, że tutaj bardzo lubią kwiaty. Bardzo dużo jest ludzi, którzy nimi handlują. Nad Sekwaną szczególnie. No i kiedyś dawno temu nadano taki jeden klimat im. No, chodziło o to, że po prostu jeden kształt i zielony kolor. I tam sobie ludzie handlowali. Każdy, kto tam chciał handlować, dostawał chyba 10 metrów przy Sekwanie. Nie wiem, jak wyglądało to wreszcie miasta. Ale no tak to tam wyczytałem sobie. No i moi mili, jakie mam przemyślenia? Dałem sobie tak godzinę, żeby połazić trochę po Paryżu. No, wiadomo, no kurde, chyba no nie ma osoby na świecie, która nie słyszała o Paryżu. Bardzo dużo wiemy, więc nie będę zbytnio dużo gadał o tym, bo przecież nie o to w tym chodzi. Ale co zauważyłem, to jednak to prawda, że Francuzi bardzo dobrze się ubierają. No kurde, hit. Naprawdę petarda. Mam takiego jednego ziomka, kurde, znowu o tobie wspominam. Ostatnio na rolce o tobie gadałem. Pozdro Bulwa, który ma zajebisty gust i kozacko się ubiera. Nie gadałem, a nie, był w Paryżu, był. Może tutaj bakcyla złapał. No, ale wracając do tematu, to naprawdę ludzie zajebiście się ubierają, bo uważam, że w Anglii, no Anglicy raczej jakoś super nie przykuwają wagi do tego, jak się ubierają. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dużo fajnych kawiarenek jest wszędzie, na rogach. Właściwie w jednej takiej siedziałem, zjadłem sobie omleta. Zresztą pewnie widzicie to na wideo. I nie ma korków. To mnie zaskoczyło. Ciekawe, jak to wygląda. Widziałem, że większość taksówek jest zielonych, w sensie no, elektrycznych. Więc może to tak ogarnęli, że jakieś duże ograniczenia zrobili. Chociaż w sumie nie wiem, czy jestem w samym centrum, ale raczej tak, bo to już no, jest główne rzeczy jakieś takie się pojawiają. I tak sobie idę. Godzinkę już w sumie idę. W międzyczasie zjadłem coś, no to jakieś kurusanty sprzedają. Że bardzo mi się to podoba. I na pewno chciałbym tu wrócić, może z jakąś koleżanką, na jakiś dłuższy czas, parę dni. No tak jednak przyznaję, jeden dzień to jest, jeszcze tak daleko mieszkam. Dość kiepsko to rozkminiłem, no ale jak to mówią w Anglii, every day is the school day. So
Codziennie się czegoś uczymy. No tu widzę, jestem na jakimś głównym placu. Teraz muszę sprawdzić, co to za miejsce. Rue Royale. Chyba rozkminiłem, że Rue to jest rondo. Wcześniej było Rue Anna Frank, więc może zrobili jej tam własne rondo. Zresztą zobaczcie sami. Patrzcie, co tutaj jest. Jedni z największych złodziei na świecie. Przy samiutkim placu. Piękny budynek. Nie wiem, czy to ich taki główny budynek, no ale mają tu swoją siedzibkę. Co to za plac? Jestem ciekaw. Chyba trzeba się spieszyć, czy nie? No, panie cisną, się cieszą. Czyżby to był... A co to jest? Ja myślałem, że to logo Paris Saint-Germain. Co to za plac? Napiszcie w komentarzu. Ale żarcik. Moja ulubiona marka, oprócz Nike'a, z takich eleganckich, że tak powiem, to jest właśnie Ralph Lauren. Zresztą jak wiecie, tutaj jest od groma, stolica chyba tych wszystkich marek. Nie wiem, czy Paryż, czy Mediolan, no ale nie znam się zbytnio na tym, no ale jest tu od groma wszystkiego. I Yves Saint Laurent, i Dior, i kurde Hermes. Nie wiem, czy to tak się czyta, chcę być zabawny. Dobra, muszę sprawdzić sobie na... O! A tu jest jakaś wieża. Jak to się nazywa? Monument? Obelisk? Po egipsku? Ukradli? Jak Angolę? No nic, muszę sprawdzić sobie na mapce, gdzie ja jestem. Zobaczmy, czy dobrze kamerę trzymam. Dobrze kamerę trzymam. Gdzie jest ten telefon? No dobrze, idę, tylko powinien być po drugiej stronie. Ale dobrze, idę w tamtą stronę. Jest Sekwana. Słonko wychodzi. Dobrze. I w tamtą stronę jest wieża Eiffla. O, widać jej czubek. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest wieża Eiffla. Właśnie tam zmierzamy. A ja idę w tą mańkę. Kurde, tak sobie myślę, że chyba w drugą stronę, jak będę wracał, to na tą stację... Co to jest, zielone dla mnie? Nie wiem, idę. To wrócę sobie na rowerze. No pewnie będę zmęczony bardzo, więc wrócę sobie rowerkiem. Ale dalej nie sprawdziłem, co to jest za plac, kurde. Muszę sprawdzić, co to jest za plac. Gdzie my to jesteśmy, panie i panowie? Place de la Concorde. Okej, cokolwiek to znaczy. Zwykle jestem super przygotowany. Ale przecież mi nie chodzi o to, żeby wam tu historię opowiadać, bo przecież jestem na to, kurde, za mało wyuczony. Nie mam takiej wiedzy i raczej już nie posiądę takiej wiedzy. A podróżuję po to, żeby się nauczyć, żeby poznać, by zobaczyć świat, kultury, spróbować jedzenia. Taka jest ta moja podróżnicza misja. A przy okazji z wami się tym dzielić. Bo nie ukrywam, że bardzo mnie to kręci i jara, jak ktoś mi daje propsy za to, że coraz lepiej to wychodzi. A wykorzystując chwilę, no to zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i dzielenia się tym, a bardzo, bardzo mi w tym pomożecie.
I będę bardzo, bardzo wdzięczny za to, bo nie ukrywam, że chciałbym w końcu zacząć z tego zarabiać. Trochę to pewnie potrwa, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby były coraz lepsze filmy, coraz lepiej to wyglądało. Czerwony, ale lecę. Wszyscy mnie przestrzegali, żebym nie chodził tak z telefonem koło wieży Eiffla, bo mnie mogą dźwignąć. Niech spróbują. Jestem gotowy na walkę. Nie ma problemu. No i tu jest sekwana. Łódeczki zacumowane. W ogóle w tym roku, albo w zeszłym roku w końcu ogarnęli tą rzekę i ludzie mogą sobie w niej pływać. Kto wie, jakbym był tu w lato, no, znając mnie, spodenki mam z tyłu w sumie, w których można pływać, ja na pewno bym skoczył. Nie ma lipy. No i tam wieża. Są jakieś dwa mosty znane, nie wiem, czy jestem na jednym z nich. Jakiś jeden Aleksandra chyba III, czy drugiego. No i okej, ludzie sobie biegają, jest git. Lubię taki klimacik. W ogóle, kurde, jak jesteś w nowym mieście, w nowym kraju, to jest zawsze zajebiście. Jeśli chodzi o mnie. Patrzcie na to. Proszę bardzo. This is wieża Eiffla. Ten sam pan zaprojektował wiadomo co, Statuę Wolności. A nie wiem, czy wiecie, że Statua Wolności na początku nie miała w ogóle lecieć do Stanów. Już nie pamiętam, kto jej nie chciał. Chyba ruskie. Ruskie chyba go nie chciały. Jej. Statuły Wolności. Sekwana. Dobrze to wygląda. Wydaje mi się, że jest trochę szersza w tym punkcie, przynajmniej w tym punkcie, niż Tamiza w Londynie. Ale fajnie. Fajnie to wygląda. Tam jakaś kopuła wystaje, nie wiem co to jest. Ale wszystkiego się dowiem. I jadą ludzie, będę do nich machał, zobaczymy, czy im pomachają. Nie machają, nie machają. A nie, jeden pomachał. Kurde, nie mogę przeklinać przecież. No dobra, idę do tej wieży Eiffla i spotkamy się już na miejscu. Może jakieś przebitki po drodze nakręcę. I tyle. No i tu za mną jest most Aleksandra III. Robi wrażenie, szczególnie te kolumny, wiadomo. Kim był Aleksander III? I don't know, jak mówi klasyk. Ale może się kiedyś dowiem. Wieża już coraz bliżej. Tuż. Dobrze to wygląda. Chciałem sobie zdjęcie zrobić, ale jakoś mi to, kurczę, nie wychodzi. Nie no, powiem wam, że robi wrażenie. Co by nie było. Kurde, ile ludzi tu się ustawia, żeby zdjęcia porobić. Spoko to wygląda. Całkiem. Też bym chciał zdjęcie, nie wiem jak to mi zrobić. Nie wiem jak to mi zrobić zdjęcia, kurde. Chciałbym na chwilę się walnąć na trawce, mam nadzieję, że jest sucha. I odpocząć. Ale tak jak mówiłem, bateria mi pada w tym telefonie. I to jest duży problem, bo nie wiem czy karta będzie mi działać z SIM, a zresztą nie ma jak jej wyciągnąć. Kurde mać. Się trochę zakręciłem. Nie ogarnąłem tego za dobrze. Ciekawe ile tu nieruchomości kosztuje, jak masz widok na wieżę Eiffla. Ciekawe. I to jest kolejka na wieżę Eiffla. Chyba nie chciało mi się tu czekać. Ciekawe ile w ogóle bilet kosztuje, żeby tam wejść.
vale 1 euro. Kolejka jest gruba. Chłopaki gonią towar, dobry towar, najlepszy towar. Jak coś, to szybka zawijka i dzida. Dzida, no come on. No scam, no scam. Mają chłopaki towar, to już zawinięty w razie W. Okay, boss, yeah? Yeah, money, money. Easy money, easy money. Yeah, easy money. Trochę się chyba boją teraz, jak od kiedy jest trochę youtuberów, którzy kurde robią content i pokazują ich gęby, jak skamują ludzi. Już nie są chyba tacy pewni siebie. Tak mi się wydaje. Ogólnie z jednej strony ich rozumiem, że kurde, wiesz, pewnie nie mają pozwolenia tu przebywać ani pracować, zarabiać legalnie, muszą jakoś hajs robić. Ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy wszyscy tak mają. Może na przykład po prostu im się nie chce pracować. No, tu jest dobre ujęcie, patrzcie na to. Teraz wrzucę jakąś muzykę taką cinematic. Jestem trochę zniesmaczony, że bateria mi pada. A tutaj bym się mógł z nimi wdawać w gadki, jak chcą ludzi oszukiwać. Przed chwilą była cyganka, co chciała, żeby podpisać jej dokumenty. Jak ja chciałem podpisać, to od razu odpuściła sobie. Zobaczymy, jak będę tak chodził z telefonem, czy ktoś spróbuje podbiec. Będzie zabawnie. Jestem gotowy. Oby mnie nie napadli jakąś kurde pałą, bo wtedy będzie Lipton. Pod samą wieżą. Robi to robotę. Grubo to wygląda, powiem wam. Podoba mi się to. Widziałem już sporo takich rzeczy. To naprawdę robi robotę grubą. No i sobie pan jedzie tutaj diligencem. Chłopaki kręcą biznes. Szmalec się robi. 3 za euro. Oh, brother, no, thank you. Sporo ludzi. Do katedry Notre Dame mam godzinkę. Teraz bym poszedł gdzieś sobie tam dalej, ale widzę, że chmury się zbierają, kurde. A chciałbym drona odpalić. I chyba tak zrobię, że pójdę po prostu tam z tyłu gdzieś w krzaki i odpalę drona. Nie, mi się sprzedają. Witam ponownie, jesteśmy na terenie Louvru. Olbrzymi teren, jak widzicie. Tak chyba czuję, że trochę chaosu będzie w tym filmie, bo no nie mam czasu, żeby się na niczym dobrze skupić. Jednak jeden dzień to jest jeden dzień. Nie ma czym szaleć. A jeszcze jedną kolejną. Zauważyłem rzecz, że Francuzi, bardzo dużo Francuzów pali papierosy. No. Wydaje mi się, że w Anglii tego tak nie ma. Ale piękny pies. Jaki piękny, zobaczcie. Patrzcie na to. Hello. No jest kurde przepiękny. Czy będzie mi dane mieć psa kiedyś? Zobaczymy. Przygarnę sobie kogoś z psem, jakąś kobietę. To by było pewnie najlepsze. Ja bym podróżował, ona by się nimi zajmowała. Fajnie, tu lubię taki klimat. Podobają mi się takie stare rzeczy.
No dzisiaj się już tak nie buduje, wiadomo. No dzisiaj modern style jest całkiem inny. O Boże, jaka kolejka. Kurde. Fajnie, fajnie. Co tam w Louvre można zobaczyć? No na pewno najbardziej popularną atrakcją, w sensie atrakcją, no, obrazem, sztuką jest pani Monika Lisa. Skręć w prawo. Jak widzicie, ludzi jest od groma. No ja się tam nawet nie wybieram. Więc to kawał drogi. Kawał drogi. Bardzo dużo czekania. No ale sam Louvre, fajnie wygląda taka piramida. A gdzie ja muszę iść? To jest pytanie. Ja już jestem na miejscu. Teraz bym chciał sobie pójść do katedry Notre Dame. 25 minut. Co to za autobus? Czyli tam mam iść? A tam i w lewo, dobra. Spoko, podoba mi się tutaj w tym Paryżu. Na pewno wrócę jeszcze, bo to jest miejsce, gdzie no, na pewno z kimś gdzieś się kiedyś wybiorę w przyszłości, albo jakiś tranzyt. Zresztą z Anglii nie jest daleko do Paryża. Fajnie, fajnie, podoba mi się tu. Jestem ciekaw bardzo katedry Notre Dame, jak wygląda po tym odbudowaniu, zresztą przed też jej nie widziałem, więc nie mam porównania. No ale idziemy tam. Idziemy tam, zobaczymy jak to wszystko się prezentuje. Jednak się zdecydowałem na rower. Nie chcę mi się już chodzić, w sumie zmęczony jestem. Także wybaczcie, nie mam mikrofonu podpiętego. Może będzie mnie dobrze słyszeć. Zobaczymy. Czerwone. Muszę poczekać. No i jesteśmy. Jest katedra Notre Dame. Bardzo pięknie to wygląda, zjawiskowo. Nie wiem właśnie, czy trzeba płacić za wejście, ale wydaje mi się, że tak. Kurczę, nie wiem ile. Fajnie by było wejść, szkoda tu być i nie wejść. No ale kurde, jest kolejka, zresztą sami widzicie jak duża, nie? Więc chyba tam się nie wybieram. Chociaż wygląda, że to idzie gładko. Nie trzeba chyba biletów. A zobaczymy. No i zajebista informacja. Nie trzeba płacić, więc idę. Przy Janusze, co? Ale no... Mega zawsze mi się podobała ta katedra. W wielu filmach ją podziwiałem, więc dobrze by było ją zobaczyć. No i pogoda delikatnie mówiąc się popsuła. I na dodatek nie wpuścili mnie do katedry, bo miałem drona i powiedzieli, że nie mogę z dronem. Nie mogłem też zostawić z nimi, więc wyprosili mnie. Bardzo mili panowie, no ale niestety. Także idę teraz znaleźć jakąś knajpkę. Chciałbym spróbować tych żabikudek i ślimaków. No bardzo żałuję, że nie zobaczyłem katedry, no ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i dobra, zamówiłem ślimaki i piwo. Kurczę, same ślimaki, 6 ślimaków, 12 euro. W sumie jestem niedaleko katedry Notre Dame, więc co się mogę spodziewać. Ale tak zaczęło padać, że musiałem gdzieś usiąść i odpocząć trochę. Więc zjem sobie ślimaki, a może później dalej gdzieś będę, to spróbuję tych nóżek żab. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. I tak to wygląda. 6 ślimaków. Ciekawe. Do tego jest pieczywo. Zobaczymy jak to wejdzie. Albo nie wejdzie. Mam tu takie kurde przyrządka. Chyba będę wiedział o co kaman. No jak sobie to kurwa złapię. Bandziorka. Teraz czego?
wyciągnąć wariata. Kurwa, jak go wpycham. Jest, mam go. Kurwa, czekaj, to skorupa. Takie w konsystencji jak kiedyś żołądki babcia gotowała. Tragedia. No coś innego. Coś innego. Ale czy ja wiem, czy to takie dla mnie? Chyba nie dla mnie. Chyba nie dla mnie, ale zjem. Wiadomo. Zapłaciłem. Znaczy jeszcze nie zapłaciłem, ale zaraz zapłacę. Ciekawe, czy oni to tak jedzą też w domu. Czy to jest raczej takie gdzieś przystawka na wychodne, czy normalnie sobie, kurde, na zakupy rano idzie babcia i kupuje tam nie wiem ile. Kurde, żeby się najeść tymi ślimakami, to trzeba było kupić parę kilo chyba, nie? Okej, może być. Ale na pewno nie jest to coś, co jeszcze raz kupię. No niestety bateria mi padła i nie nakręciłem reszty tego, co chciałem wam pokazać. Miejmy nadzieję, że wrócę jeszcze do Paryża i pokażę wam więcej. A na koniec przygotowałem wam room tour po moim wspaniałym hotelu. Zapraszam. No i dobra, chciałem wam pokazać pokój, w którym się zatrzymałem. Ogólnie to są 2 gwiazdki, więc nie oczekiwałem cudów. Za te pieniądze wiadomo. Ja zawsze tylko oczekuję, żeby było czysto. No i tutaj nie jest czysto. Podłoga, nie widać tego, ale jest naprawdę brudna. I śmierdzi tu takim tanim mydłem, tanim proszkiem do prania. Ta pościel też nie jest, widać, że jest czysta, ale jest po prostu w takim tanim proszku wyprana i takim śmierdzi, no nie wiem jak to powiedzieć. No i czuć takie niemalowanie tutaj od lat. Ale co najbardziej mnie zdenerwowało, no to jest prysznic. No taki grzyb to jest masakra, nie? W ogóle to były drzwi od prysznica, ale jak widać zostały usunięte i dali tylko drążek. No ogólnie lipa trochę. Tu jest klimatyzacja, ale klimatyzacja nie działa. W ogóle jak zabukowałem ten pokój, to wysłali maila, że jest klimatyzacja, ale nie działa i że nie ma windy i trzeba na 3. piętro wchodzić po schodach. No i to by było tyle. No i tak, ja się już z wami żegnam spod tego hotelu. Hotel, zresztą widzieliście na wideo, był jaki był. Nie ma co już narzekać, ale Paryż bardzo na plus. Następnym razem na pewno spędzę tutaj więcej czasu. 1 dzień to jest stanowczo za mało, żeby tak naprawdę zrobić jakiś dobry odcinek, żeby dobrze się poczuć, dobrze poczuć ten klimat. Także myślę, że taki weekend, 2 dni to jest minimum. Pozdrawiam i do następnego. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkach i komentarzach. Elo.